Wyobraź sobie takie miejsce na ziemi, gdzie kilogram cukru kosztuje 90 zł, a główka kapusty 25 zł, zaś worek mąki aż 1600 zł. I nie jest to Norwegia ani inny drogi skandynawski kraj. To jedno z najuboższych miejsc na świecie – Gaza. Od początku wojny Izraela z Hamasem żywność podrożała tam kilkadziesiąt razy, a ludzie głodują. W tym odcinku dowiesz się dlaczego. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Gaza umiera. 2 miliony ludzi nie tylko w każdej chwili mogą stracić życie od bomb. Większość z nich może wkrótce umrzeć z głodu. W palestyńskiej enklawie brakuje bowiem jedzenia, a ceny są niewiarygodnie wysokie. W tym odcinku chcę opowiedzieć Ci, jak naprawdę wygląda życie w Gazie i dlaczego ludzie muszą jeść trawę czy karmę dla psów, żeby przeżyć. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, skąd się wziął głód w Gazie. Jest czwartek, 20 czerwca 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Of famine are looming once again in northern Gaza. Doctors have told the BBC. Dane ONZ mówią same za siebie. Po 8 miesiącach wykańczającej wojny w Gazie głoduje co najmniej połowa populacji, czyli około 1 miliona osób. Pozostali są niedożywieni. Nieważne czy biedni, czy bogaci. Nikt w Gazie nie może teraz marzyć o zjedzeniu normalnego obiadu. Ponad 8 tysięcy małych dzieci jest leczonych na skutek niedożywienia. Co najmniej kilkadziesiąt już umarło z głodu. Każda żywność, która dociera, tak naprawdę jest tam na wagę złota i wydaje się, że jest dla ludzi jakimś takim elementem, który może pozwolić im przeżyć. To Dominika Chylewska z Caritas Polska, jednej z organizacji, które próbują dostarczyć Palestyńczykom jedzenie. Mówi się, że średnio jedna osoba zjada 245 kalorii dziennie. To jest bardzo, bardzo mało. Koszty żywności są ogromnie wysokie. Ceny na targach bardzo się zmieniły. Jeżeli coś kosztowało kilka szekli, to teraz kosztuje kilkadziesiąt. Worek mąki kosztuje około 1600 zł, przeliczając to na naszą walutę. Podobnie jest z wodą. 97% zasobów wodnych to jest woda niezdatna do picia, więc mówi się o tym, że w strefie Gazy tak naprawdę brakuje wszystkiego. Brakuje żywności, brakuje wody, ludzie ratują się jedząc karmę dla zwierząt, czy po prostu szukając tej żywności jakakolwiek by gdzieś przez nich nie została znaleziona. Słyszeliśmy też historię o ludziach, którzy jedli trawę, więc te warunki żywnościowo-wodne, one są na pewno bardzo, bardzo złe w tym momencie. Ludzie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, jedzą trawę, jedzą karmę, jedzą to, co gdziekolwiek znajdą, w związku z tym, że po prostu nawet jeśli to jedzenie jest, to nie mają na niego pieniędzy. Dokładnie, nie mają pieniędzy, bardzo ciężko jest im pozwolić sobie na tę żywność. Słyszeliśmy w pewnym momencie tego konfliktu, to też był dość głośno podnoszony temat o tym, że ludzie napadają na konwoje z pomocą humanitarną, jeżeli jakaś już wjeżdża do środka. Trudno sobie wyobrazić ludzi, żeby ci ludzie mieli być spokojni, kiedy ta pomoc wjeżdża, czy czekać na przykład w kolejce, jeżeli oni naprawdę cierpią taki głód, w którym to już jest walka o przeżycie. Myślę, że walka, którą trudno sobie wyobrazić, taka, która po prostu, jeżeli z tej ciężarówki znajdą chleb czy mąkę, to być może przeżyją. Mówi się, że to jest taki towar ratujący życie, no a każdy chce przeżyć. Jak bardzo ta godność ludzka tak naprawdę została poniżona w ten sposób. Myślę, że na każdym kroku jest poniżona. Przede wszystkim słyszymy o tym, że ludzie od wielu tygodni są skryci w miejscach, w których w ogóle udaje im się jeszcze schować przed tą wojną, jeżeli to jest możliwe. Na przykład w mieście Gaza jest kościół, który gromadzi ogromną ilość ludzi w środku i ci ludzie tak naprawdę od wielu tygodni nie mogą się stamtąd ruszyć. Cały czas słyszą drony, cały czas słyszą strzały. I mówimy tutaj nie tylko o osobach dorosłych, ale również o dzieciach. W ogóle strefa Gazy to bardzo młode społeczeństwo i w związku z tym mówimy tutaj też o dzieciach, które od wielu tygodni nie mogą wyjść, tak jak w Polsce, na plac zabaw. Nie mogą pójść pobiegać, muszą tak naprawdę siedzieć i bardzo trudno im jest wytłumaczyć, dlaczego nie mogą się ruszyć z jednego miejsca,
Bo jak wytłumaczyć dziecku, że za tymi murami jest wojna i nie możemy tam pójść? I dodajmy, skoro mówimy o tym kościele i z tego kościoła kilka osób codziennie wyprawia się gdzieś w poszukiwaniu, wychodzi z tego kościoła mimo niebezpieczeństwa, żeby znaleźć jakąkolwiek żywność dla całej grupy, prawda? Tak, na dodatek rodziny czasem umawiają się na to, kto danej nocy będzie w którym miejscu spał. To znaczy dzielą się po to, żeby w przypadku ostrzału nie zginęła cała rodzina. Więc część osób na przykład pozostaje w kościele, a część kryje się gdzieś w namiotach czy w jakichś ruinach domów, bo trudno mówić o domach, większość została jednak zniszczona. Na pewno mówimy też o bardzo trudnych warunkach sanitarnych. Takie historie, które słyszymy, to na przykład ludzie, którzy czekają w kolejce do toalety, a przed nimi stoi kilkaset osób. Kilkaset to nie jest przejęzyczenie, bo tak tam wyglądają te warunki sanitarne. No a naturalnie, jeżeli człowiek w strefie gazy nie ma co jeść, nie ma co pić i są bardzo trudne warunki sanitarne, no to rozwija się ogromna ilość chorób i ten dostęp do pomocy medycznej też jest ograniczony. On jest i nawet projekty Caritas skupiają się na pomocy medycznej, ale zdarza się niejednokrotnie, że szpital musi się ewakuować z jednego miejsca do drugiego. I mówię o tym tak bardzo prosto, ewakuować szpital, ale to nie są oczywiste rzeczy, żeby ewakuować szpital, to jest po prostu bardzo trudne. Ja słyszałam też historię kobiety, która opowiadała o tym, że straciła swojego syna, straciła swojego męża, straciła swojego ojca i na koniec tej historii mówi o tym, że ona jest bardzo wdzięczna za to, że nadal żyje i co jeszcze ma i to bardzo mnie dotknęło. Ta ogromna ilość siły, którą ludzie tam jednak muszą mieć, żeby takie warunki przetrwać, bo wydaje się, że to już jest dojście do jakichś granic tego, co w ogóle człowiek może przyjąć i co jest w stanie przeżyć. Na pewno dużym problemem tego konfliktu jest fakt, że pomoc humanitarna i dostęp pomocy humanitarnej do strefy gazy jest bardzo mocno ograniczany, chociaż chyba 2 dni temu słyszeliśmy akurat o tym, że mają być przerwy pozwalające na dostęp tej pomocy. Natomiast z narracji naszych pracowników to są mieszkańcy strefy gazy, ludzie, którzy zostali tam zatrudnieni do Caritas Jerozolima, naszego partnera, żeby nieść pomoc na miejscu. To są ludzie, którzy mówią, że nigdzie w strefie gazy nie można się dzisiaj poczuć bezpieczniej. Nawet jeżeli są wyznaczone przestrzenie tej pracy humanitarnej, to również tam zdarzały się już wstecz ostrzały. Więc też niesienie tej pomocy jest skrajnie trudne. No i coś, do czego wszystkie organizacje wzywają, to do tego, żeby ten dostęp do pomocy humanitarnej był nieprzerwany, był stały i był bezpieczny, bo to też było pod znakiem zapytania przez wiele tygodni. I po prostu trudne jest to, kiedy słyszy się o konwojach humanitarnych stojących na granicy, które nie mogą wjechać, a takie sytuacje miały miejsce. Natomiast w tym momencie ja myślę, że dużo ważniejsze jest, żeby zwracać uwagę na to, żeby ludzie w strefie gazy mogli powrócić do życia, to ten konflikt po prostu musi się zakończyć. W tym momencie nie jest możliwe godne życie. Cały czas mówimy o przetrwaniu, cały czas mówimy o tym, jak można zdobyć jedzenie, jak można zdobyć jakąś pomoc medyczną, ale tak naprawdę trudno mówić o tym, żeby to było zdobywanie czy zaspokajanie tych swoich potrzeb w sposób godny, a ostatecznie do tego dąży i pomoc humanitarna, i dłuższa później pomoc rozwojowa, żeby ludziom przywrócić godne życie. Na ten moment cały czas mówimy o przetrwaniu, więc jedyna szansa dla tych ludzi jest taka, że broń zostanie zawieszona i tutaj bardzo ważne jest, aby międzynarodowo wzywać do tego i zwracać uwagę na strefę gazy po to, żeby po prostu ten konflikt się zakończył, bo na razie bardzo mało jest też mowy o pokoju i o tym, co jeśli chodzi o porozumienie. Cały czas słyszymy tylko o nowościach, które są dramatem. Dominika Chylewska z Caritas Polska opowiada w tym odcinku podcastu o głodnych i zdesperowanych ludziach w gazie. Jeśli chcesz pomóc głodującym Palestyńczykom, możesz wejść na stronę internetową Caritas Polska lub innych organizacji pomocowych i dołożyć swoją małą cegiełkę. I jeszcze jedno ogłoszenie. Ten odcinek jest ostatnim odcinkiem 4. sezonu podcastu Świat. Wkrótce robimy krótką wakacyjną przerwę, ale w połowie lipca wracamy do Ciebie z nowym, 5. sezonem pełnym ciekawych, reporterskich historii, jakich nie znajdziesz w żadnym innym polskim podcaście. Przypominam, że podcast Świat możesz znaleźć na stronie internetowej podcasty.polskieradio.pl, a także na Spotify i na YouTube oraz na Facebooku i na Instagramie. Jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić, albo przynajmniej opowiedzieć o nas swoim znajomym. Poznaj świat poprzez ludzkie historie.
than 700 Israelis are now feared dead after unprecedented attacks by Hamas militants. Gdy 7 października tysiące bojowników Hamasu wdarły się do Izraela, a Izrael rozpoczął w odwecie bombardowania Gazy, rozpoczęła się najbardziej krwawa wojna na Bliskim Wschodzie ostatnich lat. Już w pierwszych godzinach izraelskie władze zdecydowały o całkowitym zamknięciu strefy Gazy. A trzeba ci wiedzieć, że jeszcze przed wojną Gaza była odcięta od świata, zarówno przez Izrael, jak i Egipt. I to właśnie te dwa kraje, przede wszystkim Izrael, decydowały, co może wjechać do Gazy, gdzie już przed wojną połowa młodych ludzi nie miała pracy, a spora część jedzenia, środków czystości czy innych dóbr przemycana była podziemnymi tunelami z Egiptu. Przed wojną każdego dnia do Gazy wjeżdżało 500 ciężarówek z żywnością. W czasie wojny albo nie wjeżdżały wcale, albo Izrael wpuszczał maksymalnie kilkadziesiąt aut. Do strefy Gazy blokowane były dostawy żywności. Raz jeszcze Dominika Chylewska z Caritas Polska. Zarówno właśnie do sklepów na ten rynek prywatny, jak i dostawy humanitarne, więc mówimy tak naprawdę o 2 milionach ludzi, którzy żyją na terenie. Wielkościowo strefa Gazy jest podobna, zbliżona do Krakowa. Bardzo duża jest gęstość zaludnienia. No i jeżeli przez jakiś czas, a my tutaj mówimy już o bardzo długim czasie, no bo przypomnijmy sobie, że ta eskalacja miała miejsce w październiku. I to też nie jest tak, że przed październikiem życie w strefie Gazy było bardzo proste, bo o strefie Gazy mówiło się często, że to jest największe więzienie świata, dlatego że ludzie nie mogą swobodnie tam wjeżdżać, nie mogą stamtąd wyjeżdżać. Dzisiaj jest podobnie. Jeżeli ktoś chce uciec ze strefy Gazy, chociażby po to, żeby tę żywność zdobyć, to po pierwsze ten wyjazd ze strefy Gazy nie jest możliwy. Niektórzy radzą sobie, ale muszą za to zapłacić ogromne pieniądze. Mówi się, że to jest około 5 do 6 tysięcy dolarów. No a poza tym ktoś, kto ucieka ze strefy Gazy, wcale nie spotyka się z ogromem życzliwości i przyjęcia i na pewno dla tych uchodźców to też nie jest sytuacja prosta, bo świat nie jest dla nich prosty. No więc te zamknięte granice i to, że ludzie cały czas są stłoczeni tak naprawdę na tak małym terytorium, to też przyczynia się do głodu. Trudno po prostu skądkolwiek tę żywność zdobyć. A co póki ten pokój nie nastąpi? Bo też nie łudźmy się, widzimy, że i Izraelowi, czy też premierowi Netanyahu i Hamasowi zależy na tym, żeby tę wojnę przeciągać. Co do tego czasu można zrobić? Jak w ogóle wy i inne organizacje humanitarne, organizacje pomocowe w ogóle próbujecie działać w tej sytuacji, żeby przynajmniej jak największa liczba ludzi po prostu mogła przeżyć te następnych kilkanaście dni? To pytanie zadałam też rozmawiając z pracownikami Caritas Jerozolima na Bliskim Wschodzie i pierwsza rzecz, o której oni powiedzieli, to żeby w ogóle mówić o tym konflikcie. I tutaj znowu wracamy do tego, że jednak mówienie o tym konflikcie, o tym jak bardzo niehumanitarne rzeczy, czy tak naprawdę rzeczy, które nigdy nie powinny się wydarzyć, no bo blokowanie pomocy humanitarnej to jest coś, co absolutnie nigdy nie powinno mieć miejsca, dostęp do żywności nie powinien być kartą przetargową, więc po pierwsze mówienie o tym jest bardzo istotne i zwracanie oczu świata, tak bym powiedziała, na ten konflikt, z rzeczy natomiast bardziej konkretnych, w takim wymiarze tego, co może dotrzeć do strefy Gazy, no to jest na pewno pomoc humanitarna, którą realizujemy i tutaj Caritas realizuje tę pomoc na 2 sposoby. Z jednej strony to jest taka pomoc typu emergency, czyli cały czas dostarczanie tego, co jest potrzebne. Nasze działania są głównie skupione na pomocy gotówkowej, bo nadal jest możliwe zakupienie jakiejś żywności w strefie Gazy i ta pomoc gotówkowa, ona pozwala właśnie wybrać człowiekowi, czy on bardziej potrzebuje żywności, czy on bardziej potrzebuje zakupu jakichś leków, czy czegokolwiek tak naprawdę. Więc z jednej strony to jest pomoc gotówkowa, z drugiej strony pomoc medyczna, z trzeciej strony pomoc psychologiczna, również obejmująca pracowników Caritas Jerozolima, bo tak jak mówiłam, to są ludzie, którzy są też ofiarami tego konfliktu, a jednocześnie nieprzerwaność ich działania jest kluczowa do tego, żeby ludzie w strefie Gazy nadal otrzymywali pomoc i tutaj wesprzeć można te działania na stronie caritas.pl/Gaza, po prostu dokonując wpłaty. Z drugiej strony od roku 2020 już prowadzimy program Rodzina Rodzinie. Ten program dotyczy nie tylko strefy Gazy, ale jeszcze kilku innych krajów Bliskiego Wschodu i również Ukrainy. I rozwijamy go o kolejne kraje właśnie dlatego, że pozwala w godny sposób pomagać ludziom, właśnie dostarczając im przez kilka miesięcy z rzędu pomoc gotówkową. Myślę, że to, że ta pomoc tam faktycznie dociera,
To jest też nadzieja dla tych ludzi, bo to, co słyszałam, to też to, że ludzie często siedzą i czekają na śmierć. Po prostu zastanawiają się, w jaki sposób zginą. Myślę, że jeżeli chodzi o psychikę ludzką, to jest to dla mieszkańców strefy Gazy bardzo trudna sytuacja. I to, że pomoc z zewnątrz dociera, jest też dla nich jakimś elementem nadziei. Nadziei na to, że mogą przeżyć i że ta pomoc cały czas dociera, więc ktoś o nich pamięta. Ale i nie dezawuując oczywiście waszych działań, ta pomoc to jest tylko, to się mówi, kropla w morzu potrzeb, ale ona nie rozwiązuje sytuacji, prawda? To jest tylko działanie doraźne. Absolutnie tak. W tym momencie mówimy tylko o działaniach doraźnych, o pomocy humanitarnej. Trudno mówić o jakiejkolwiek pomocy rozwojowej. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna niż na przykład na zachodnim brzegu, gdzie też realizujemy projekty, ale one już mogą skupiać się na jakimś rozwijaniu tych miejsc, w których mieszkają ludzie. Natomiast w strefie Gazy na ten moment to jakbyśmy sobie spojrzeli na piramidę potrzeb człowieka, to najważniejsze są te, które są na samym dole tej piramidy, czyli właśnie to, żeby człowiek mógł zjeść, to, żeby człowiek mógł wypić, to, żeby mógł zadbać o swoje warunki sanitarne, no i pomoc medyczna, bo bardzo podstawowe tak naprawdę choroby w tak skrajnie trudnych warunkach mogą powodować śmierć. I słyszeliśmy o takim przypadku kobiety, która wędrowała ze swoją córką z północy strefy Gazy na południe. Przemieszczała się po prostu z jednej strony z uwagi na to, że w ogóle w mieście Gaza miała miejsce ewakuacja, z drugiej strony ona po prostu szukała pomocy z uwagi na cukrzycę, jeśli się nie mylę, tej córki. No i te kobiety ucierpiały z powodu słońca, udaru słonecznego i braku nakrycia głowy i ta córka zmarła. W bardzo młodym wieku, była nastolatką i to są też momenty, w których daje do myślenia fakt, że na przykład nad polskim morzem słońce, które może spowodować udar, zazwyczaj powoduje, że przez kilka godzin musimy zadbać o siebie, o pomoc medyczną i wracamy do zdrowia. W tamtych warunkach bardzo ciężko jest o tę pomoc, o to, żeby ona była blisko i szukanie pomocy medycznej w warunkach niebezpiecznych, wtedy gdy przemieszczanie się tak naprawdę może zawsze grozić śmiercią, to jest po prostu bardzo trudne. Dominika Chylewska z Caritas Polska opowiadała o głodującej Gazie i o ludziach, którzy już dawno zapomnieli, co to jest godność. Przypominam, że to ostatni odcinek 4. sezonu podcastu Świat. Z nowym, 5. sezonem wracamy w połowie lipca, ale do tego czasu możesz posłuchać naszych poprzednich produkcji. Podcast Świat możesz znaleźć na stronie internetowej Polskiego Radia podcasty.polskieradio.pl, na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na Spotify i Apple Podcast. Jesteśmy też na Instagramie i na Facebooku. Subskrybuj nas, włącz powiadomienia i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.